Dzień dobry, wita się Sławomir Kalwinek, Filmowa Migawka, podcast zrealizowany dla Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Dziś jesteśmy na lubuskim lecie filmowym, dokładnie w połowie trwania tego festiwalu, a z nami jest Konrad Szołajski, który przywiózł tutaj ze sobą swój najnowszy film. Zapraszam Państwa serdecznie do podcastu Filmowa Migawka. To jest podcast WFO. Konradzie, Putin's Playground, jak to przetłumaczyć na język polski? Nie tłumaczymy, właśnie zostawiliśmy ten tytuł oryginalnie, tak żeby przybliżyć, to może być podwórko Putina, plac zabaw Putina, ale to wszystko gorzej brzmi niż ten oryginalny angielski tytuł, to on został. Zanim przybliżymy, o czym jest ten film, to powiedz mi, jest ta wojna hybrydowa, czy jej nie ma? Bo na tym samym festiwalu, czyli na lubuskim lecie filmowym, jest prezentowany Twój film oraz jest prezentowany film Agnieszki Holland pod tytułem Zielona granica, a ja jeszcze niedawno obejrzałem film Lidii Dudy pod tytułem Las. I wszystkie te filmy właściwie dotyczą podobnej sprawy, czyli jest ta wojna, czy jej nie ma? Jest, no to mój film w zasadzie odpowiada pozytywnie na to pytanie, aczkolwiek słowo pozytywnie nie brzmi tu najlepiej, bo wolelibyśmy, żeby tej wojny nie było. Ale wynika z obserwacji faktów i połączenia tych faktów, no plus nowych zdarzeń, które już teraz są tak liczne, że w zasadzie nawet sceptycy doceniają czy stwierdzają, że to się dzieje, bo są jakieś podpalenia w Polsce, podpalenia w Niemczech, prawda? Nawet takie spektakularne wydarzenia typu sabotaż. Ale ja w filmie moim raczej się skupiałem nawet nie na tych wybuchach, chociaż trochę tam też ich jest, ale na manipulacji społeczeństwami. Bo wojna hybrydowa ma wiele płaszczyzn. Jest ten sabotaż, wysadzanie składów amunicji, fabryk amunicji itd., ale jest też bardzo duża akcja polegająca na dezinformowaniu, kształtowaniu opinii publicznej i wspieraniu, nawet nie budowaniu, a właśnie wspieraniu tych ruchów odśrodkowych, które mogą być niewygodne dla rządów chcących wspierać Ukrainę w walce z Rosją. I we wszystkich krajach dzieje się to samo. Ruchy pacyfistyczne, ruchy wcześniej antyszczepionkowe, ruchy antygenderowe, anty-LGBT itd. One miały taką funkcję destabilizującą. I one rodzą się niejako same z siebie. To nie znaczy, że wszędzie Rosjanie przychodzą i angażują agentów. Nie. Są ludzie, którzy mają taki pogląd, próbują coś w tej sprawie robić i często wtedy właśnie są wspierani przez rosyjskie służby specjalne. Podejmujesz bardzo trudne tematy. To nie jest pierwszy Twój film. Nie powiedzieliśmy Państwu, że Konrad Szołajski jest znany z bardzo takich, powiedziałbym, kontrowersyjnych tematów i kontrowersyjnych filmów. Nie po raz pierwszy podejmujesz takie tematy. Ja widziałem Twój jeden z filmów pod tytułem Posłanki. Zajmowałeś się dobrą zmianą. Posłanki, czyli o posłankach akurat lewicy wówczas. Sylwia Pusz między innymi występowała jako główna rola. I byłem pod wielkim wrażeniem. To już było kilkanaście lat temu, kiedy widziałem ten film. Do dzisiaj wspominam go bardzo dobrze. Śmiałem się bardzo na nim, chociaż nie było zupełnie do śmiechu. Podejmujesz tematy trudne, podejmujesz temat dobrej zmiany, sekt religijnych. Wszystkie kontrowersyjne rzeczy Ciebie najbardziej interesują. A powiedz mi, jak ten film został przyjęty tutaj w Łagowie? Czy spotkałeś się też ze złym przyjęciem? Czy ktoś Tobie zarzucał na przykład to, że jesteś ruskim agentem, bo zajmujesz się takimi tematami? Nie, raczej odwrotnie. Generalnie publiczność bardzo liczna. Kino było prawie pełne, mimo dość niefortunnej godziny 13. Wszyscy powinni być na jeziorze, a nie w kinie. To publiczność przyjmowała to w taki sposób, że w zasadzie tak bym chciał, żeby było zawsze. Czyli z wielkim takim napięciem i śmiechami co jakiś czas, bo film jest momentami zabawny, szczególnie końcówka. I rozmowa, no bo wnioskuję po pytaniach i takich komentarzach, które usłyszałem, była bardzo rzeczowa, konkretna i dotyczyła właśnie tych niebezpieczeństw. Jedna osoba twierdziła, że my występujemy jako nawet nie filmowcy, tylko dziennikarze tożsamościowi, którzy powtarzają jedną narrację krytyczną wobec Rosji i aprobującą dla Amerykanów i NATO. No to takie stwierdzenie to ja znam. Mnóstwo moich bohaterów wygłaszało takie statementy i to były osoby, które albo są agentami wpływu, albo są
nieświadomymi agentami wpływu, czyli używając nomenklatury Lenina, pożytecznymi idiotami. Był taki jeden tutaj. Był taki. Ale powiedz, ty masz często też prowokacyjne zachowania. Przecież ty jesteś, zdaje się, doradcą posła Grzegorza Brauna. Nie, to nie jest prawda. Po pierwsze, nigdy nie byłem i tym bardziej nie jestem doradcą Grzegorza Brauna. Byłem, i to jest fakt, przez jakiś czas w ramach moich, nazwijmy to, dokumentacyjnych działań społecznym asystentem poselskim. A, przepraszam bardzo. To jest zupełnie co innego. To było nie po raz pierwszy, bo jak robiłem film, o którym wspomniałeś parę minut temu, Zawód posłanka, także byłem społecznym asystentem poselskim, wtedy posła Soski. Ja po prostu mam taką metodę, że jak chcę gdzieś wejść, no to muszę się zbliżyć, a że tam są różne, jakby to powiedzieć, kontrole, restrykcje, to jeśli są skłonni mnie przyjąć bez deklaracji z mojej strony, a ja takich deklaracji ideowych, że popieram, nie składałem i nie składam, raczej staram się zachować niezależność, no to wtedy tam wchodzę, bo jest tak łatwiej. Ale nie znaczy to, że w jakikolwiek sposób, żeby było jasne, popieram politykę uprawianą, czy ideę, czy zachowania Grzegorza Brauna. Mówię o tym dlatego, że kilka dni temu rozmawialiśmy tutaj dosłownie 10 metrów stąd i opowiadałeś mi właśnie o swojej metodzie. I do tego dążę swoim pytaniem. Jaka jest ta metoda? No, wszystkiego nie powiem, bo jakbym wszystko powiedział, to już musiałbym całkiem pójść na emeryturę, a formalnie już i tak jestem emerytem. Więc mogę powiedzieć tyle, że ja trochę zachowuję się jak mój ulubiony bohater literacki Kandyd z powieści filozoficznej, powiastki filozoficznej Woltera Kandyd. Mianowicie ja nawet nie udaję, ja tak do końca nie wiem, jaka jest przyczyna, że ludzie nie wierzą w szczepionki. Jaka jest przyczyna, że egzorcyzmują diabła, uważając, że on opętał duszę. Jaka jest przyczyna, że katolicy uprawiają seks w tak specyficzny sposób. Tak? To były tematy moich filmów. Ja idę do księdza Ksawerego Knoca, idę do egzorcysty, spotykam się z ludźmi takimi jak Leszek Sykulski w Polsce czy Jindřich Reichel w Czechach i rozmawiam z nimi na temat ich sposobu myślenia dotyczącego aktualnej sytuacji. I tyle. No ale na końcu jedna z gazet publikuje informację, że jesteś poplecznikiem, współpracownikiem, już zostawmy te szczegółowe określenia jednej z partii politycznych, a przecież to jest metoda. No, to jest oczywiście metoda, bo ja nie jestem ani członkiem, ani poplecznikiem, ani tak naprawdę żadna partia polityczna znaczy partie polityczne nie przepadają za takimi ludźmi jak ja. Ponieważ tak wyszło, że udaje mi się zachować pewną niezależność, w związku z czym trudno mi jest nakazać działanie takie, które by odpowiadało aktualnej linii partyjnej. To już robię od dawna i pamiętam, jak byłem członkiem Rady Programowej Telewizji, to w którymś momencie nawet z ludźmi związanymi z Radiem Maryja, takimi jak Robert Tekieli, zawarłem taki sojusz na chwilę, ponieważ sprawa wymagała takiego wspólnego stanowiska. Naprawdę to są dwa różne światy, świat Roberta Tekielego i mój. Ale no, czasem się tak zdarza. W dobrej sprawie trzeba próbować się jakoś zjednoczyć i myślę, że wobec wojny w Ukrainie na przykład Polacy powinni być bardzo zjednoczeni. Przypominam Państwu, że naszym gościem jest pan Konrad Szołajski, reżyser filmu Putin's Playground. Jesteśmy w Łagowie na festiwalu Lubuskie Lato Filmowe, najstarszym festiwalu filmowym w Polsce. Możecie Państwo słuchać i oglądać naszych podcastów m.in. w serwisach YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania produkcji. Twój film, o którym przed momentem rozmawialiśmy, właściwie powiela tezy, które kiedyś były uznawane za, no powiedziałbym, delikatnie mówiąc, nieprawomyślne. To znaczy, to były takie tezy, które sugerowały, że jest ta wojna hybrydowa. Jeszcze niedawno jej nie było. Ona była, tylko nie była uznana za fakt, raczej za taką teorię spiskową i ci, którzy na to wskazywali, na przykład dziennikarze śledczy Tomasz Piątek czy Grzegorz Rzeczkowski, byli uznawani za takich lekko pomylonych, szukających sensacji, ale nie dbających o rzetelność i źródła. Prawda, że tak powiem, okazała się inna.
prawda okazała się taka, że dzisiaj nasilenie tej wojny hybrydowej jest takie, że nie sposób jej zaprzeczyć po prostu. Przy czym termin wojna hybrydowa jest stosunkowo świeżej daty. To gdzieś tam się zrodziło wtedy, kiedy szef sztabu armii rosyjskiej, generał Gerasimow, wygłosił wykład, a potem napisał taki głośny artykuł i stąd powstało też takie wyrażenie doktryna Gerasimowa, w którym on odwoływał się do różnych faktów z otoczenia takiego, w którym przyszło nam żyć, że dzisiaj już nowe technologie wypierają, że tak powiem, stare metody i że w zasadzie można, będąc szefem państwa, przy pomocy służb, tych tajnych służb, specjalnych służb, atakować inne kraje bez wypowiedzenia wojny, ale skutecznie. I to zarówno metodą sabotażu, jak i wpływania na społeczeństwa. Kasusy takie głośne, znane w świecie, to jest pomoc dla Trumpa przez utrącenie jego konkurentki Hillary Clinton. To jest wpływanie na Anglików, żeby wystąpili z Unii Europejskiej, teraz sobie plują w brodę. Pomoc finansowa dla Marine Le Pen i stąd wzrost tych sympatii prawicowych we Francji. Polityka jest robiona w dużej mierze przez pieniądze. Więc ta wojna hybrydowa trwa, ale moi konsultanci, moi bohaterowie, tacy jak prezydent Plevneliew i pani prezydent Łotwy, mówią jasno, w zasadzie to trwa od dziesiątków lat. To są metody, które zrodziły się w ogóle za czasów carskich. To jeszcze ochrana takie rzeczy robiła. Potem bolszewicy to udoskonalili, a dzisiaj przez nowe technologie, przez informatykę, Facebooka, różne narzędzia, które bardzo trudno tak uchwycić, prawda? Można wpływać na całe społeczeństwa w taki sposób, że zaczynają w dziwny sposób głosować. Tak? No popatrzmy, co się działo na tych wyborach w Europie, a po części w Polsce. Tak? Z tym, że w Polsce jednak wygrali ci tak zwani Europejczycy, natomiast nie we wszystkich krajach. A to jest właśnie wpływ rosyjskich troli. Twój film, od którego zaczęliśmy rozmowę, czyli Putin's Playground, był zrealizowany nie tylko dzięki pieniądzom, które płynęły z zewnątrz, spoza Polski, jakbyś mógł o tym dwa słowa powiedzieć, ale również realizowany w bardzo wielu krajach. No tak, znaczy prawda jest taka, że przez te 8 lat rządów dobrej zmiany, tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, jak widać ona tak nie jest do końca zjednoczona, to ja się znalazłem na czarnej liście i w zasadzie nie mogłem liczyć na publiczne finansowanie. Były drobne wyjątki, na przykład Śląski Fundusz Filmowy wsparł nasz film Dobra Zmiana i dzięki crowdfundingowi, czyli szczodrości naszych po prostu potencjalnych widzów, dobroczyńców, mogliśmy ten film w Polsce ukończyć. Ale on powstał dzięki pieniądzom francuskiego Instytutu Filmowego CNC, bo ja musiałem tam sięgać, żeby móc zrobić film o Polsce, co jest jakimś szalonym, niezdrowym paradoksem, prawda? Wcale nie. Teoria systemów mówi o tym, że w ramach jednego systemu nie można opisać systemu. Czyli żeby opisać coś, co jest Polską, trzeba wyjść poza Polskę, żeby spojrzeć i żeby móc to w ogóle zrobić. No nie do końca, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych powstawało mnóstwo krytycznych filmów o polityce rządu Stanów Zjednoczonych. Ale opłacanych przez konkurencję, że tak powiem. Nie. No, znaczy to były, że tak powiem, środki amerykańskie. BBC jest firmą, która stanowi taki wzór metra, prawda? Wielokrotnie była w sporze z rządem i wielokrotnie zdarzały się w ogóle procesy, kiedy rząd brytyjski chciał coś zatrzymać, a BBC chciało to wyemitować. Jak mieszkałem w Wielkiej Brytanii, pamiętam takie sytuacje. W związku z tym sądzę, że zdrowa sytuacja, taka, która zresztą panuje na przykład w Czechach, moimi dobroczyńcami są Czesi, ponieważ Filip Remunda, szef firmy Hypermarket, doprowadził do tego, że zarówno telewizja czeska, jak i czeski fundusz filmowy dały środki na to, że mogliśmy robić ten film. Byli po kolei Norwedzy, Czesi, Łotysze, Bułgarzy i Niemcy. A na końcu rzeczywiście po zmianie władzy, po 15 października, jak już był nowy minister kultury i nowe prądy i nowy klimat, dostaliśmy trochę pieniędzy i dzięki współpracy z wytwórnią filmów fabularnych we Wrocławiu, gdzie ja zresztą debiutowałem dawno temu, mogliśmy zrobić polską wersję tego filmu. Także jest to możliwe, a nasz film, że ze środka też płyną pieniądze, nasz film nie jest taki, jakby to powiedzieć, apologetyczny wobec
nawet aktualnej władzy i na początku niektórzy z bohaterów mówią, że to jakby to, że się ci politycy dali podsłuchać, to było jakieś frajerstwo. No. Czyli mówimy tutaj o aferze podsłuchowej, tak zwanej aferze kelnerów. Tak. To jest opisane jako efekt działania tej rosyjskiej agentury, ale to, że ci nasi politycy nie umieli zachować tego BHP, które by ich uchroniło przed tym, no, nie wystawia im najlepszego świadectwa. I z całym szacunkiem dla ministrów Sienkiewicza, Sikorskiego mogę powiedzieć, że oni dali się odstrzelić jak kaczki. I to było elementem rosyjskiego planu, a z drugiej strony w jakimś sensie Jarosław Kaczyński to wykorzystał. To było jakby równoległe działanie. Nie oskarżam PiS-u o to, że byli w zmowie z Rosjanami. Pewnie nie. Mam nadzieję, że nie. Natomiast wykorzystali to, co Rosjanie zrobili. A czy w ogóle klasa polityczna w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo opisujesz wiele różnych krajów w tej części Europy, czy ona jest przygotowana na tego typu działania? No to nie do końca tak jest, żeby wszyscy politycy byli, jakby to powiedzieć, wystarczająco racjonalni i wystarczająco przewidujący. Jedną z niespodzianek w ramach robienia tego filmu Putin's Playground było to, że im dalej jechaliśmy, tym więcej liczących się polityków chciało z nami rozmawiać. To, że były prezydent Rozenplew-Neliew nam wytłumaczył, jak wyglądała praktyka działania rosyjskiej agentury w Bułgarii, było bardzo ważne i on bardzo trafnie zdiagnozował te mechanizmy. Ale potem trafiliśmy do pani prezydent Wajry Riki Freibergi, osoby bez mała 90-letniej, która 2 kadencje, tak jak Kwaśniewski, w tym mniej więcej czasie ona była prezydentem Łotwy i to była osoba, która jednocześnie była bardzo wybitnym politykiem, która doprowadziła do wejścia krajów bałtyckich do NATO. To, że Polska jest w NATO, to jest oczywiście znakomite, ale my byśmy jakoś być może się obronili. Przynajmniej ta granica nie jest aż tak duża. Rosjanie mieliby kłopot, żeby tutaj wejść, prawda? Chyba, żeby Łukaszenka im pomagał. Natomiast kraje takie jak Łotwa czy Estonia, no to są parę godzin i te czołgi mogą dojechać aż do morza, mogą ich zmieść. I Wajra Rike Freiberga wydreptała w Waszyngtonie, że Amerykanie uznali, że warto, żeby rozszerzyć NATO także o kraje bałtyckie. I to była jej wielka zasługa. Ona w dodatku jest psychiatrą z wykształcenia i z praktyki w Kanadzie, wiele lat tam pracowała i ona zdiagnozowała Putina. Jaka jest ta diagnoza? No, że to jest człowiek, który jest zaburzony i w zasadzie chyba nieuleczalny. Wróćmy do innych tematów. Niedawno odbyły się wybory w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich. Szefem przestał być Jacek Bromski, to znaczy już nim nie był formalnie, ale po raz kolejny nie zdobył mandatu pozwalającego mu kierować tą instytucją. Ty kiedyś już na między innymi Facebooku wyrażałeś się w sposób taki, powiedziałbym, sarkastyczny, humorystyczny na temat tego, czym jest to stowarzyszenie. Dlaczego ty tak określasz Stowarzyszenie Filmowców Polskich? Ja nie określałem w żaden deprecjonujący sposób Stowarzyszenia Filmowców Polskich, bo jest to organizacja bardzo ważna, w zasadzie główna, jednocząca dużą część polskich filmowców, nie wszystkich. Niektórych z niej usuwano, jak na przykład, jeśli dobrze pamiętam, Kazimierza Kuca. Niektórzy wybitni twórcy do niej nawet nie chcą wstąpić. Dlaczego? Dlatego, że praktyki stosowane od ponad 20 lat, w czasie kadencji, którą sprawował wielokrotnie Jacek Bromski, te praktyki były bliskie temu, co obserwowaliśmy na przykład w Korei Północnej czy w innych krajach rządzonych przez wiele lat przez jednego człowieka. Nawet gdyby był święty, to ta jego świętość uległaby pewnej erozji i podejrzewam, że tak się mogło stać z Jackiem Bromskim. Ja nie mam pełnej wiedzy o tym, co było ostatnio, ponieważ już nie byłem członkiem, bo za karę, za stawianie pytań i sarkastyczne komentowanie zostałem z tego stowarzyszenia wyrzucony przez tak zwany sąd koleżeński w takim, nie wiem jak to nazwać, kapturowym procederze. Ja pamiętam, że moje pytania miały taki charakter, że dzisiaj padają na nie odpowiedzi. Już wiemy, jak te pieniądze płynęły
wiemy, jakie różne dziwne rzeczy się działy i tak jak Obajtek kierował przez kilka lat Orlenem, trochę podobnie zdaje się, sądząc po tym, co słyszałem z wypowiedzi Łoszewskiego, Dębskiej i tak dalej, trochę tak postępował, czy bardzo podobnie postępował Jacek Bromski. Ale wróćmy jeszcze do tego SFP. Ja dążyłem do tego, żeby powiedzieć, że Grzegorz Łoszewski właściwie to, co mówi, to jest dokładnie to, za co ciebie wyrzucono wcześniej z tego samego stowarzyszenia. Dokładnie tak. A został prezesem. No, zgoda. Ja osobiście Łoszewskiego za bardzo nie znam. Nawet nie mogłem głosować, bo zostałem, jak mówiłem, niezgodnie z przepisami, w ogóle bezprawnie usunięty, ale tak jak wielu moich kolegów. A w dodatku Łoszewski na przykład był jednym z ekspertów, który nie rekomendował jednego z moich projektów do dofinansowania w PISF-ie. Ale ja się na niego nie tylko nie obraziłem, ale uważam, że on jest takim na dzisiaj jakby mężem opatrznościowym. To znaczy jest to po prostu pewna nadzieja na zmianę, na poprawę. Za 2 lata pewnie będą wybory, może ja wrócę do stowarzyszenia, zobaczymy i za kilka lat może się pojawi ktoś nowy, a może Łoszewski dalej będzie sprawował tę funkcję. Ja go, jak mówię, słabo znam. Natomiast to, co mówił on, Kinga Dębska i parę innych osób, brzmiało tak, że ja zrozumiałem, że jesteśmy na takim zakręcie, no powiedziałbym, że jeśli się SFP nie oczyści, to nie ma co marzyć o tantiemach. Po prostu, że tym, który stanowi obciążenie, tym, który powoduje, że całe środowisko filmowe może stracić niewiarygodnie dużo, jest konkretnie Jacek Bromski. Czy to jest rola dokumentalisty, reżysera, żeby dążyć do tej prawdy? I czy to w ogóle jest możliwe, żeby taką prawdę odkryć? Czy istnieje prawda? Ja myślę, że to jest tak jak z gonieniem króliczka. Prawda to jest coś, co jest takim absolutem gdzieś tam i my staramy się odkrywać kolejne karty, żeby zrozumieć mechanizmy. I świat nie jest, jakby to powiedzieć, czarno-biały. Jak widać tutaj wokół nas jest bardzo kolorowy i są różne odcienie. I to nie jest tak, że jedna osoba jest dobra, a druga całkiem zła. Każdy z nas może popełnić błędy, może się pomylić. Jacek Bromski zrobił też mnóstwo dobrych rzeczy, także to też nie należy go tak w czambu potępiać, tak? I nie należy jakby obciążać go. Ten zjazd stowarzyszenia trochę przypominał 20. zjazd KPZR, kiedy Chruszczow wygłosił ten wykład, obciążając wszystkimi zbrodniami stalinizmu Stalina. No bo sama nazwa, zbrodnie stalinizmu. Zginęło 20 milionów ludzi, zamordowanych w gułagach, w różnych okolicznościach i tak dalej. A co robił wtedy Chruszczow? Co robili wszyscy inni towarzysze, tak? Więc to nie jest tak, że Jacek Bromski jest tym jedynym głównym zbrodniarzem, tak? I należy go w związku z tym rozstrzelać i potem będzie już raj, bo będziemy żyli w wiecznej szczęśliwości. Mechanizmy, sposób postępowania Jacka Bromskiego i paru innych osób z jego, że tak powiem, kręgów spowodowały, że to wszystko się degenerowało i pewnie nie tylko chodzi o pieniądze, ale też o kształt polskiej kinematografii. Bo tak naprawdę normalnych ludzi może trochę oburza to, że tam miliony przelatywały i tam szły nie tam, gdzie trzeba, ale tak naprawdę czego chcą ludzie? Chcą oglądać fajne filmy i chcą oglądać filmy, które im coś powiedzą o świecie. Przez te 30 lat stosunkowo mało takich filmów niestety powstało, mimo że mieliśmy wolność. Dlaczego? Bo pieniądze płynęły w dziwny sposób. O innych rewelacjach, które niesie ze sobą film pod tytułem Putin's Playground, proszę, żebyście Państwo sami się przekonali, oglądając ten film. Gdzie go będzie można zobaczyć? W tej chwili jesteśmy w rozmowach z dystrybutorem. Na razie Telewizja Polska, ku mojemu trochę zdziwieniu, nie wyraziła zainteresowania. Licencję na ten film kupili Szwedzi, Duńczycy, Estończycy, Niemcy, właściwie Niemcy i Francuzi, bo to jest telewizja Arte i Al Jazeera. W tej chwili rozmawiamy z NHK, to jest telewizja japońska, a jedyna, która nam odmówiła na razie, twierdząc, że to nie jest ciekawy temat, to była Telewizja Polska. Mam nadzieję, że jednak mimo wszystko uda się ten film w Polsce zobaczyć. Dziękuję Ci serdecznie za spotkanie i za tę rozmowę, bardzo ciekawą. A ja żegnam się z Państwa, ponieważ mój głos jest taki, jak Państwo słyszycie, jestem przeziębiony, mimo że tutaj panuje wielki upał. Żegnam się, do zobaczenia w następnym odcinku Filmowej Migawki. Żegna się z Państwem Sławomir Kalwinek.
To był podcast Filmowa Migawka.